Przy ponad 100 tysiącach produktów, jak wiemy, Magento jednak skaluje się mocno w bok i tam już zauważyliśmy, że ponad 50% kontentu idzie z tego cache'a Cloudflare'owego. Nie chciałbym tutaj przykłamać, jaka jest dokładnie liczba, ale jest ich około, no taką trochę z drzazgą, gdzieś tam w stopie, która cały czas uwiera i przeszkadza w chodzeniu. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić ekspansję na nowy rynek bez tego. Cześć Kamil. Kamil Cześć, Łukasz. Bogdzikiewicz, Łazienka Plus. Spotykamy się już w zasadzie na końcu konferencji. W związku z tym mam do Ciebie 3 szybkie pytania dotyczące Waszego sklepu internetowego. Łazienka Plus to dość duży e-commerce. Macie spory katalog, wiele zapytań, wiele produktów. Jak sobie radzicie z prowadzeniem instancji Magento w takiej skali? Czy obecnie mamy infrastrukturę na serwerach dedykowanych. Jest faktycznie taki troszeczkę już problem wydajnościowy przy takiej ilości website'ów, sklepów. No jednak to tyczy się tego, że wchodzimy na rynki zagraniczne, tych rynków jest coraz więcej, ekspansja jest dalsza w planach. Przy ponad 100 tysiącach produktów, jak wiemy, Magento jednak skaluje się mocno w bok, Elasticsearch dostaje, baza danych dostaje bardzo dużo danych, reindeksy trwają coraz dłużej. Na dobrą sprawę jest to jakieś wyzwanie, które teraz przed nami stoi, żeby jednak zoptymalizować czy czas ładowania się karty produktu, bo zauważyliśmy, że wraz z ilością sklepów, jakie dostarczamy, to ten czas ładowania karty produktu jednak wzrasta. To automatycznie gdzieś tam się odbija na SEO, na jakichś wynikach strony. Są to rzeczy, które wymagają naszej uwagi. Na pewno tutaj są potrzebne systemy cache'ujące. Obecnie używamy na przykład Cloudflare'a, który łapie tą pierwszą część cache'ującą, tą pierwszą warstwę i tam już zauważyliśmy, że ponad 50% kontentu idzie z tego cache'a Cloudflare'owego, to jest bardzo dużo, a i tak jeszcze w tle działa dodatkowo Varnish i Redis, który też ma swoją warstwę cache'ującą, którą gdzieś tam wyłapujemy. No to wszystko powoduje, że gdzieś tam troszeczkę ten sklep przyspiesza, aczkolwiek przy tej ilości produktów i przy dość przy częstej aktualizacji danych tych produktów, przy takiej ilości, często spotykamy się z takim zjawiskiem, że ten cache niestety musi być czyszczony. Więc cache warmer w tej sytuacji bardzo mocno jest potrzebny, bardzo mocno wpływa na wydajność stron, na czas ładowania się widoków i to jest jeden z takich chyba istotniejszych punktów Magento. Jeżeli już widok jest raz załadowany, to jego kolejne ładowanie już jest naprawdę dużo szybsze. Oprócz dużej ilości produktów mówimy też o ogromnej liczbie wariantów. Przy produktach sanitarnych tych parametrów jest sporo, są one skomplikowane. Jak dbacie o jakość danych produktowych? W chwili obecnej mamy atrybutów do produktów bardzo dużo. Nie chciałbym tutaj przykłamać, jaka jest dokładnie liczba, ale jest ich około 2000. Magentowe atrybut sety tutaj są niezastąpione. Poprawne skonfigurowanie tego, co nam Magento dostarcza natywnie, jest bardzo ważne i aż głupio byłoby próbować robić to inaczej na silniku stworzonym do tego tak naprawdę. Więc poprawna aktualizacja tych atrybut setów, grupowania tych atrybutów i przypisywania tego do produktów to jest tutaj najważniejsze clue. Do tego mamy tak naprawdę cały system zewnętrzny, który zarządza tymi produktami. Niekoniecznie chciałbym go nazywać, że to jest PIM, ale pełni funkcję PIM, a też między innymi, co za tym idzie, obsługa sklepu, która przyjmuje nowy towar, która wprowadza nowe produkty na rynki, poprawnie opisuje te produkty, uzupełnia te atrybuty potem trafiają do Magento, przechodzi to też ścieżkę tłumaczenia wszystkich atrybutów, wartości tych atrybutów, labelek, samych nazw tych atrybutów, tych parametrów produktów, to wszystko jest tłumaczone na poszczególne języki, dopiero potem to trafia, kiedy produkt jest w pełni uzupełniony jako produkt dostępny do sprzedaży. Wspomniałeś o tłumaczeniach. Czy korzystacie do tłumaczeń z pomocy AI-a?
Tak, mamy część tłumaczeń zautomatyzowaną, dosyć popularne narzędzie Deeply, które udostępnia swój model do tłumaczenia, używamy do tłumaczenia większości danych. Sporo danych takich typowych na sztywno używam, nie tłumaczymy automatycznie jeszcze, no ale to chodzi głównie o odbiór strony, tak? Czyli no treści, które są statyczne, raczej lepiej jakby jednak one nie zostały automatycznie przetłumaczone, ale wszystkie duże treści opisowe, produkty są tłumaczone automatycznie. Świetnie. Przy takiej ilości produktów zresztą byłoby ciężko ogarnąć, ciężko w ogóle sobie wyobrazić ekspansję na nowy rynek bez tego. Jasne. Tak, jakby mamy katalog produktów 100-150 tysięcy i chcemy wejść na kilka rynków w ciągu roku, no bez szans, bez automatyzacji. Trudno o taką ilość czynnika białkowego, prawda? Tak, tak. Na koniec powiedz mi, jakbyś mógł zmienić jedną rzecz w Magento, która najbardziej by poprawiła pracę przy tak dużym sklepie, to co by to było? No, jedna rzecz to trochę mało powiedziane. Na starcie coś, co jest bolączką Magenty już od wielu lat i to byłoby bardzo oklepane to powiedzieć, to jest knockout. Knockout na checkoutie jest no taką trochę drzazgą gdzieś tam w stopie, która cały czas uwiera i przeszkadza w chodzeniu, mimo że ten knockout, jak już się go pozna i wejdzie się w tą strukturę tych XML i tego JavaScripta, który tam jest zaszyty, to już można sobie nawet w miarę przyjemnie pracować z tym. Tak, no jest to technologia, która gdzieś tam no, przestała być wspierana, Magento gdzieś w tym utknęło i sama obecność na przykład Hyvy i kierunek tego, jaki Hywa nadała, no, pokazuje, że no, są lepsze technologie, można lepiej podejść do tak natywnych części Magento, żeby jednak rozwiązać to inaczej. To jest chyba najistotniejszy element, który na stałe mógłby gdzieś wyjechać z Magento. No tylko to też się wiąże z pewnymi konsekwencjami na rynku, tak? Chociażby wtyczki wszystkie, które gdzieś możemy kupić od różnych dostawców, czy to jest Amasty, czy to jest jakaś Mage Plaza, która gdzieś już zaczyna się coraz bardziej częściej chwalić tym, że ma to wsparcie z tą Hyvą, ma ten support tam, ale niektóre wtyczki, które byśmy bardzo chcieli, żeby miały to wsparcie na Hywie jeszcze nie mają, tak? Są to przede wszystkim na rynku polskim jeszcze nie wszystkie wtyczki płatności czy wtyczki usługodawcy shippingu, no dostawcy, tak? Dostawcy od logistyki i jeszcze nie mają jakby wtyczek dostosowanych do tej Hyvy, więc no siłą rzeczy cały czas to środowisko musi się rozwijać w tym kierunku, żeby jednak troszeczkę od tego knockouta odchodzić i to jeszcze raczej trochę potrwa. Ale jesteśmy na lepszej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze i wydaje mi się, że drugą rzecz jakbym mógł wymienić, bo mówię, ta pierwsza to jest bardzo oklepana i chyba z każdym kto się z Magento start, to wie, że knockout nie jest najprzyjemniejszy. To druga rzecz to tak naprawdę wydaje mi się, że jest panel admina. Panel admina, różne rzeczy można by wymieniać jeszcze na temat samego frontu, ale o tym panelu admina często się zapomina wspomnieć. A no tak naprawdę co najczęściej nas jako deweloperów spotyka, no to, że obsługa do nas przychodzi i mówi, no ale słuchajcie, ten panel admina, nie wiem, tam widok kategorii to się nie ładuje w ogóle, bo my mamy 1000 kategorii i ten widok nie chce nam się załadować kompletnie, nie? Albo gdzieś tam co 5. wejście to wali błąd, tak? No takie rzeczy, takie historie w tych wszystkich sklepach, które do tej pory robiłem, no to były bardzo często, nie? Że obsługa mówi, że ten admin wygląda źle, że stary i toporny trochę. Kamil, dziękuję Ci za cenne obserwacje. Chyba wiemy, komu je przekazać. Nie mamy na dzisiejszej konferencji daleko. Dzięki, że poświęciłeś swój czas. Życzę Ci udanej reszty konferencji. Dziękuję. Dziękuję również.